Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na pierwszym wernisażu od momentu, kiedy rozpoczęła się narodowa kwarantanna. Wernisaż co prawda jeszcze w przestrzeni wirtualnej, online, ale wystawa już jak najbardziej realna, odbywająca się w przestrzeni fizycznej, w przestrzeni MS Kwadrat. Wystawa bardzo szczególna, prezentująca twórczość artystki w Polsce mało znanej, a naszym zdaniem niezwykle interesującej. Teresa Tyszkiewicz opuściła Polskę w latach 80. i przez ostatnie lata tworzyła w Paryżu. Była związana przede wszystkim z nurtem filmu eksperymentalnego, performance'u. Kładła w swoich działaniach artystycznych nacisk na sensualność, na emocjonalność, na intymne doświadczenie kobiety. Więc to jest niezwykle interesujący przykład twórczości feministycznej. Jest to pierwsza wystawa, która pokazuje w takiej skali dorobek tej niezwykłej artystki, która niestety odeszła od nas w trakcie pracy nad tą wystawą. Wystawa była gotowa już przed narodową kwarantanną. Niestety nie mogliśmy jej wcześniej otworzyć. Czekała na Państwa cierpliwie przez te 2 miesiące i teraz my czekamy na to, żebyście Państwo do nas na tę wystawę przyszli. Wystawie będzie towarzyszył nowy format oprowadzań. Będą to oprowadzania bardzo kameralne, intymne. Jest to z jednej strony odpowiedź na ograniczenia związane z przepisami sanitarnymi, ale też propozycja innego sposobu doświadczania tej fizyczności, materialności sztuki, która w przypadku akurat tej twórczości jest niezwykle istotna. Więc zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, do śledzenia naszego konta na Facebooku. Tam będziemy zamieszczać informacje o kolejnych tego rodzaju intymnych i kameralnych zwiedzaniach. Najbliższe będzie miało miejsce za chwilę, to najbliższe jeszcze w przestrzeni wirtualnej. Oprowadzającym będzie Zofia Machnicka, kuratorka tej wystawy, która bardzo intensywnie nad nią pracowała z artystką przez ostatnie ponad rok tak naprawdę. Myślę, że będą Państwo zachwyceni, tak jak ja jestem zachwycony efektem tej pracy. Więc tradycyjnie, jak to na wernisażu, chciałem też złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Przede wszystkim kuratorce, która wykonała tutaj niesamowitą pracę. Wiele dzieł Teresy Tyszkiewicz nigdy wcześniej nie było pokazywanych i myślę, że rarytasem, czymś wyjątkowym jest też film, który został zmontowany specjalnie na okoliczność tej wystawy. Więc dziękuję Zofii Machnickiej. Macham do niej ręką, bo stoi za kamerą. Dziękuję również tym wszystkim, którzy zgodzili się użyczyć pracę na tę wystawę. Przede wszystkim partnerowi artystki Zdzisławowi Sosnowskiemu z Paryża, który wsparł nas tutaj niezwykle mocno. Galerii Anne de Villepoix z Paryża, Izabel Nock z Paryża, kolekcjonerowi z Chorwacji Marinko Sudaczowi, Fundacji Profile z Warszawy i panu Juliuszowi Windoborskiemu z Warszawy. Jak wspomniałem, na tej wystawie będą prezentowane filmy, w tym również filmy specjalnie zmontowane na tę okazję. Bardzo przy tej okazji chciałem podziękować panu Piotrowi Dzięciołowi i Opusowi Film za udostępnienie studia montażowego, w którym artystka mogła nad tymi filmami pracować, a zwłaszcza panu Cezaremu Kowalczukowi, montażyście, który pomagał w zmontowaniu tych filmów. Tradycyjnie podziękowania dla organizatorów Muzeum Sztuki, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mecenasowi Muzeum Sztuki, czyli Fundacji Rodziny Staraków oraz partnerowi Muzeum Sztuki, firmie Opus Film.
Bardzo dziękuję Państwu za, mam nadzieję, uczestnictwo w tym wirtualnym wernisażu. Zapraszam do odwiedzin Muzeum Sztuki, a teraz na oprowadzanie pani kuratorki Zofii Machnickiej. Do zobaczenia. Teresa Tyszkiewicz jest jedną z najbardziej wyrazistych kobiecych osobowości w polskiej sztuce końca XX wieku. Mimo to oryginalność i unikalność całości tej ponad 40-letniej twórczości pozostaje dziś nierozpoznana lub po prostu nieznana. W związku z tym prezentacja dzień po dniu wydaje się dość ważnym podsumowaniem tej twórczości, choć nie była planowana jako retrospektywa ani typowa wystawa monograficzna, dlatego że wspólnie z artystką chciałyśmy po prostu zaprezentować jej specyficzne, bardzo zmysłowe i oryginalne uniwersum artystyczne. Zrezygnowaliśmy z chronologii i z wyznaczania jakichś okresów twórczych Teresy, po to właśnie, żeby stworzyć instalację, w której prace bardzo różne formalnie rezonują ze sobą. Filmy eksperymentalne, zdjęcia, prace szpilkowe, wszystkie one łączą się poprzez wspólny wątek performatywności i organiczności. Tą organiczność rozumiem jako bardzo specyficzny związek Teresy z materią i przede wszystkim cielesność. Pierwszy okres twórczości Teresy Tyszkiewicz wyznaczają pionierskie działania w medium filmu eksperymentalnego i performansu. Tyszkiewicz zaczyna tworzyć już mniej więcej od 78-79 roku. Wtedy powstają filmy zrealizowane wspólnie z mężem Teresy i jednocześnie partnerem jej drogi twórczej, Zdzisławem Sosnowskim. Ale już od 1980 roku Tyszkiewicz zaczyna tworzyć w pojedynkę i debiutuje 2 filmami, Dzień po dniu i Ziarno. I są to w zasadzie dokamerowe performansy, które pozwalają Teresie na wyrażenie swojej potrzeby relacji z materią. Tak jak Państwo widzicie w jednym z najprawdopodobniej najbardziej znanych filmów, w filmie Ziarno, Teresa doświadcza tej relacji poprzez takie namiętne, sensualne zanurzanie się w ziarnie, ocieranie się o korzenie warzyw ubłocone, czyli rzeczywiście poszukuje tej relacji z materią, która w pierwotnych kulturach bardzo często była związana z kultem Matki Ziemi. I wydaje mi się, że te poszukiwania artystki związane są z potrzebą nawiązania takiej prawdziwej relacji z pierwotną materią. Związane są z taką potrzebą autoanalizy, doświadczania fizycznego i cielesnego, któremu artystka daje wyraz, realizując te prace. Bo Teresa unika czysto intelektualnych i konceptualnych założeń. Jej twórczość jest rzeczywiście bardzo intymistyczna i intuicyjna, a głównym jej medium staje się ciało, które artystka obdarza pełnym zaufaniem. Bardzo istotnym elementem, który też naprowadził mnie na te wątki prezentowane na wystawie, jest to, że niemal równolegle do prac filmowych, o których teraz rozmawiamy, Teresa odnajduje narzędzie, które potem zdominuje całą jej dalszą twórczość, ponad 40-letnią zresztą. I tym narzędziem jest szpilka. Teresa mówiła épingle, używała francuskiej nazwy. W pracowni artystki odnalazłam prace na papierze, które pochodzą już z 1981 roku i które są pierwszymi pracami szpilkowymi. Te prace nie są jeszcze tak brutalistyczne jak późniejsze wielkoformatowe reliefy szpilkowe Teresy. Natomiast już po przyjeździe do Francji w 1982 roku Teresa odnajduje ten charakterystyczny dla swojej twórczości sposób realizowania i performowania prac. Tutaj odnajduje też swój ulubiony format, to jest 300×150 i zaczyna realizować te wielkoformatowe reliefy, które Państwo tutaj widzicie. Myśmy chcieli zaprezentować je rzeczywiście obok siebie, żeby podkreślić ich skalę, w pewnym sensie ich
niezwykłą architektoniczność. One są bardzo sensualne, ale też wpisują się tutaj w architekturę muzeum. To są prace zupełnie wyjątkowe. Tutaj ten aspekt performatywności i procesualności nabiera szczególnego znaczenia. Jest to rytuał niemal transowy, który angażuje jej ciało w powtarzalność, który angażuje taki dosyć ekspresyjny i brutalistyczny gest, dlatego że rzeczywiście materia, w którą Teresa nabija szpilki, czyli płótno zaklejone papierem i zamalowane dość grubą warstwą farby, stawia opór. Więc ten codzienny rytuał staje się takim wuduistycznym procesem, w ramach którego ona znajduje swoją przestrzeń wyrazu. Ale ważne jest też to, widzicie Państwo te prace, które są niezwykle efektowne, które są barokowo piękne, można by powiedzieć. One tak naprawdę są zapisem bolesnego i nierzadko autoagresywnego procesu. Bardzo ważnym momentem dla tej wystawy jest to przejście od tego sensualnego zanurzania się w materię do tego dosyć brutalnego gestu przebijania. Jest to w pewnym sensie zaprzeczenie, ale ta właśnie dialektyka stanowi źródło twórczości Tyszkiewicz. Ta dialektyczna relacja między sensualnością i zmysłowością, a brutalnością i agresją. I na tym dialektycznym stosunku osadza się narracja wystawy. Warto w tym momencie, abyśmy zwrócili się w kierunku projekcji, którą prezentujemy obok reliefów. Jest to niezwykle ważna praca na tej wystawie, gdyż ona została zmontowana przez artystkę specjalnie na potrzeby prezentacji w Muzeum Sztuki. Jest to jej ostatni film zrealizowany w 1984 roku, już we Francji, odnaleziony w pracowni artystki, który jest w pewnym sensie manifestem artystycznym. W tym filmie Teresa w dość otwarty sposób deklaruje odejście od filmowania i performowania tej kobiecej zmysłowości i oddanie się całkowicie procesowi wbijania szpilek. W związku z tym jest to pewien punkt zwrotny w jej karierze artystycznej i ten film z 1984 roku jest, myślę, centralnym punktem naszej prezentacji. Bardzo ważnym elementem w tym filmie wydaje mi się performance z makaronem, w którym Teresa opowiada w bardzo bezpośredni i otwarty sposób o doświadczeniu porodu i macierzyństwa. I to jest taki moment dla mnie też istotny ze względu na to, że ta kobieca fizjologia jest zaprezentowana bardzo otwarcie, powiedziałabym momentami bezwstydnie. Tutaj ten makaron wypływa z piersi i z waginy artystki, właśnie podkreślając ten fizjologiczny i fizyczny aspekt porodu, który w naszej kulturze jest zazwyczaj prezentowany jako doświadczenie mistyczne. Wydaje mi się, że to, co robi Tyszkiewicz, jest prekursorskie, przynajmniej na polskiej scenie artystycznej, dlatego że tak naprawdę ta kobieca fizjologia jest tabuizowana społecznie do dzisiaj. To jest coś, o czym nie mówimy i właśnie współczesne artystki często używają tego języka, żeby zbudować taką nową przestrzeń dla sztuki kobiecej. Tej fizjologii, tej krwi wylewającej się z ciała, tych bebechów i tego miecha, które jest częścią kobiecości i my wszystkie o tym wiemy. Teresa w pewnym momencie zaczyna w swoją twórczość inkorporować takie zupełnie banalne przedmioty, które są też nośnikiem takiej prywatnej i osobistej pamięci. I stąd na wystawie prezentujemy odrutowane buty, płaszcze, które stają się dziełami sztuki w związku z tym, że Teresa je oszpilkowuje i tworzy z nich obiekty. To, co jest najbardziej intymne i osobiste, jest najbardziej uniwersalne. I tak troszeczkę jest z twórczością Tyszkiewicz, w związku z tym, że ona jest
bardzo intymistyczna, że wypływa z takich bardzo osobistych potrzeb i przesłanek. W pewnym sensie staje się uniwersalna i komunikuje na poziomie uniwersalnym. Domeną Teresy Tyszkiewicz jest kobiecość niejednoznaczna, ambiwalentna, anormatywna. I w tej części wystawy zebraliśmy prace, które są mocno związane z kobiecym erotyzmem, z kobiecą seksualnością, które, tak jak Państwo widzicie, w których dominuje kolor czerwony, bardzo erotyczny z jednej strony, z drugiej strony wiążący się z krwią menstruacyjną. I w tych pracach widzimy ten erotyzm i seksualność łączy się z brutalizmem, ze wstrętem, z fizjologią. Widzimy tutaj ten niezwykle piękny relief szpilkowy róży A, na którym wyraźnie odnajdujemy taką dużą waginalną formę. Natomiast jak tylko przybliżymy się do tego obrazu, zobaczymy, że ta wagina jest nabita szpilkami. Staje się w związku z tym wagina dentata, czyli czymś, co z jednej strony budzi pożądanie, ale z drugiej strony budzi wstręt i strach. I to wydaje mi się bardzo charakterystyczne dla twórczości Tyszkiewicz, ta niejednoznaczna kobiecość, łączenie w ramach tej kategorii przeciwstawnych sobie wartości. W pracach Tyszkiewicz te kategorie, o których rozmawialiśmy, erotyzm, sensualność, kruchość i fizjologia, bunt, wstręt, one ze sobą współistnieją i przenikają się, tworząc taką pełną napięcia równowagę i zaprzeczając esencjalnym kategoryzacjom. I właśnie na tym nam zależało, żeby pokazać, że ta twórczość Tyszkiewicz nie wpisuje się w pewne kategorie, które wbudowane są w nas poprzez kulturę. Jak Państwo wiecie, Teresa Tyszkiewicz, autorka tych niezwykłych prac, które wspólnie oglądaliśmy, odeszła od nas w trakcie realizacji wystawy. Natomiast przemówienia wernisażowe miałyśmy opracowane już od dawna, w związku z tym chciałabym dzisiaj podziękować w imieniu swoim własnym, ale przede wszystkim w imieniu Teresy, tym wszystkim osobom, bez którym ta wystawa nie mogłaby dojść do skutku. Dziękujemy przede wszystkim dyrektorowi Suchanowi za to, że zgodził się gościć ten projekt w tej niezwykłej instytucji, jaką jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Dziękuję bardzo Danielowi Muzeczukowi za wsparcie. Dziękuję Joannie Sokołowskiej za rozmowy na temat twórczości Tyszkiewicz i za wsparcie w tych najtrudniejszych momentach. Dzięki, Joasiu. Chciałabym podziękować też Jarkowi Kozakiewiczowi, autorowi tej niezwykle czułej na artystkę aranżacji wystawy, Fontarte, Magdzie i Arturowi za identyfikację wizualną, działowi komunikacji za niezwykłą współpracę przy komunikowaniu w tym trudnym bardzo czasie tej wystawy. Najgorętsze podziękowania kierujemy wspólnie z Teresą do Kasi Mróz. Kasia, dzięki za Twój profesjonalizm. Ze swojej strony chciałabym podziękować Zdzisławowi Sosnowskiemu. Zdzichu, dzięki za wsparcie, bez Ciebie nie dałabym rady. Dzień dobry. Jak wiele bym dał, żeby to Teresa mogła teraz do Was mówić. No ale stało się inaczej. Miałem szansę spędzić w jej boku 45 lat i byłem świadkiem jej konfrontacji z problemami codziennego dnia, problemami, które potrafiła przerobić na twórcze tworzywo dla realizacji własnej idei. Teresa potrafiła wydobyć z czegokolwiek, z jakiejkolwiek sytuacji efekty nieoczekiwane, niespotykane, niezwykłe, a mimo to naturalne. Miała szczególną wrażliwość dostrzegania pozornie banalnych aspektów rzeczywistości, które w kontekście jej koncepcji prostych rozwiązań do ich traktowania, jak gięcie, owijanie, wbijanie, zaklejanie,
wiercenie, lutowanie i wszystkie takie czynności w zasadzie nieartystyczne przynosiły nowe rezultaty, równie oczywiste, co zaskakujące. Założeniem Teresy nie było używanie symboliki czy literatury podtekstów. Nie miała zamiaru zastępować jakiegokolwiek znaczenia poprzez inne, jak to się często dzieje w praktyce artystycznej. To jej nie dotyczyło, nie pracowała w żadnych uwarunkowaniach teorii sztuki. Robiła to, co chciała i jak chciała. Wielokrotnie musiałem się powstrzymywać, żeby nie poprawiać, nie naprawiać, żeby jej nie próbować sprowadzić na właściwą drogę. My, fachowcy od sztuki, wiemy, jak ją robić, a nawet wiemy, jak robić awangardę. Teresę to w ogóle nie obchodziło. Nie determinowały ją żadne rygory artystyczne. A mimo to, a może właśnie dlatego, była dobrze rozpoznawalna w paryskim środowisku sztuki. Prace jej, szczególnie ze szpilkami, były natychmiast zapamiętywane. Kto raz je zobaczył, już na zawsze utożsamiał je z Teresą Tyszkiewicz. Nie musiała robić żadnych kompromisowych gestów, żeby uczestniczyć w wielu ważnych wystawach i manifestacjach sztuki. Zawsze jej prace wyróżniały się zaskakującą innością i świeżością. Ale inność bardzo bardzo onieśmiela, żenuje i dezorientuje. Trzeba było kilkunastu lat, aby prace Teresy znalazły należne miejsce w znaczących kolekcjach sztuki na całym świecie. Teresa była piękną kobietą, co poza urokiem w naszym życiu również nie było bez znaczenia w pracy artystycznej. Wizualnie i mentalnie wzmagało to jeszcze bardziej kontrast dobrego ze złym, brzydkiego z pięknym, niewinnego z perfidnym. Tych wszystkich cech, z których składa się nasza codzienność, która była jej tworzywem dla sztuki. Teresa miała ogromną siłę, cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do realizacji swych idei. Droga, którą obierała do tego celu, była niemal zawsze żmudna i wymagająca nieraz ogromnego fizycznego wysiłku. Prace Teresy nie kwalifikują się do żadnego stylu, tendencji czy kierunku. Klasyfikuje tylko czas, w którym tworzyła. To, co tutaj eksponujemy, jest fragmentem szerokiego arsenału środków, jakich używała. Jest świadectwem, utrwalonym zapisem jej inwencji w zdominowaniu sytuacji i materii, z jakimi się konfrontowała. Te prace są autonomiczne, nie mówią same o sobie, niczego nie zastępują. A normalne warunki, w jakich się znajdujemy, nie pozwolą wam dotknąć oczami tej specyficznej siły, jaka emanuje z materii jej prac. Oglądając poprzez media, widzimy ich medialną reprodukcję. Obcujemy raczej z medium niż z wystawą. Ale ci z was, którzy mieli okazję zetknąć się z pracami Teresy, zdają sobie sprawę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem oryginalności na skalę światową. Nikt tak nie robił i nikt nie będzie już tak robił. I to jest ta cegiełka, którą Teresa wniosła do konstrukcji sztuki, co tylko nielicznym się udaje. Dziękuję bardzo.